wieczornej audycji. Pierwszą poprawkę już muszę zrobić, czyli muszę tutaj rozjaśnić sobie ekran, bo ledwo to widzę, co tu się dzieje. Chwilka cierpliwości. Ok, teraz coś widzę, bo tak to mnie tutaj troszkę Dobra, jestem ciekaw, czy w ogóle o 1 w nocy ktoś się znajdzie, kto będzie to oglądał. Jeżeli ktoś się znajdzie, to zapraszam do dania łapki w górę, czy napisania jakiegoś komentarzu na czacie. Mam nadzieję, że ten komentarz, w sensie, że ten czat w ogóle działa. Miejmy nadzieję, że działa. Dobra, drodzy Państwo, bo to pewnie każdy sobie jutro spokojnie obejrzy w ciągu dnia. Jest Pan Roman, witam, ja również witam. Dobra, to jest znak, że ta transmisja ruszyła i rozumiem też, że mnie słychać. Tu jeszcze Pani Teresa działa, bardzo dziękuję za informację. Ludzi, nawet 9 osób jest, o 1 w nocy. O 1 w nocy 9 osób. Tak się po prostu niefortunnie złożyło. Witam serdecznie, Pani Tereso. Witam w ogóle wszystkich, którzy po nocach oglądają w ogóle te moje gadanie do kamerki. I po prostu nie chciałem być gołosłowny i jak mówiłem Państwu, że wrócimy właśnie do tych przeczuć, które pojawiły się właśnie gdzieś, może ja wezmę na siebie, żeby tak bardziej było jak mówiłem właśnie, że wrócimy do tych przeczuć, które gdzieś pojawiły się, akurat nie właśnie w trakcie modlitwy, nie w kościele, bo ja tam czasem chodzę do kościoła, tylko po prostu gdzieś przemieszczając się po mieście Gdańsku rano, słysząc właśnie tą akcję z dronami, to też byłem w jakimś takim emocjonalnym poruszeniu i wtedy przychodziły takie przeczucia. Na początku nie chciałem w ogóle ich zapisać, ale potem stwierdziłem, że nie, no dobra, zapiszę je, bo potem jeszcze coś w tym będzie i to może lepiej je zapiszę, tak. Tylko koniecznie jest taki komentarz, który teraz daję, tak, że te przeczucia, które Państwu za chwilkę zaprezentuję, tak, to nie są takie przeczucia, co do których jestem tak bardziej pewien, jakby tak. Tylko one gdzieś towarzyszyły temu emocje, ale to nie jest wykluczone, że nawet jak towarzyszą właśnie emocje, że przeczucia mogą być dobre, bo to ja wierzę w coś takiego, że nie wiem, załóżmy, że myślę, że wielu z Was może wskazać takie wydarzenia w swoim życiu, że znajdowało się w jakimś trudnym momencie swojego życia, tak, i gdzieś właśnie Duch Święty podpowiedział właśnie, że może lepiej tutaj w tą stronę się skierować albo z jakąś inną osobą współpracować, tak, i potem okazywało się, że ta decyzja była dobra i to pokazuje, że nawet w tych stanach jakiegoś poruszenia emocjonalnego, tak, czy jakiegoś takiego momentu zachwiania, same te wskazówki czy przeczucia mogą być dobre, tak, jeżeli oczywiście są jakby podpowiedziane z dobrej strony, przepraszam. Więc jakby i tylko dlatego jakby zapisałem te przeczucia w formie tych SMS-ów, że stwierdziłem, że może jednak coś w tym będzie, więc pomimo tego poruszenia emocjonalnego zapiszę i potem zobaczymy. No i teraz dzisiaj stało się coś takiego, w sensie mam na myśli w czwartek, bo teraz już jest 1 w nocy w piątek, ale mam na myśli w czwartek właśnie stało się coś takiego, że zerknąłem do tych przeczuć na komórkę, patrzę, mówię, nie, no to chyba jest to, nie? To chyba jest to znaczy się, że następne rzeczy mogą się dziać. Więc spójrzmy może od razu na te SMS-y, żebyśmy wiedzieli, o czym tu rozmawiamy, a żeby też tych z Państwa, którzy są bardziej niecierpliwi, żeby nie trzymać w jakiejś niepewności. Czekam, bo chcę wiedzieć, a późno. Tak, tylko ja zaznaczam, że to są takie właśnie przeczucia, które niekoniecznie się sprawdzą, zobaczymy, ale taki jeden element się sprawdził. Dobra, przejdźmy może od razu właśnie, żeby nie trzymać Państwa w niepewności. Dobra, tutaj jest właśnie screen z komórki, tutaj to jest 8:07 rano, tak, to jest 8:07 rano, zaraz sekundkę przybliżymy. Po prostu zapisałem serię SMS-ów, od razu pod rząd serię SMS-ów, ok, i tu właśnie mamy 8:07, 8:08, tak, 8:22 i tam po prostu przeczytajmy je, a potem ja to wyjaśnię, ok?
Mamy tak, bo to jest tuż po tym, jak się dowiedziałem, jakby tak, ledwo włączyłem jakby media i był straszny chaos informacyjny, za co byłem jakoś taki zdegustowany tym właśnie, że myślałem, że jesteśmy przygotowani, a zobaczyłem, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. A mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby się szykować na takie sytuacje. No dobra, i mamy właśnie, tutaj zadaję sobie takie pytanie, ale to też są te przeczucia, nie? Czyli właśnie, czy dzisiejsze drony to policzek, mam na myśli tutaj, że policzek dla Polski, dla Polaków, dla Polski, tak? Czy dzisiejsze drony to jest policzek, jak mówiłem ostatnio, że aż się prosi, żeby utrzeć Polakom nosa? No, kurczę, tutaj na sekundkę tylko przerwę, tak, i cofnę, bo jeżeli ktoś to pierwszy raz ogląda, to nie wie, to tutaj proszę sobie sprawdzić około 46 minuty w audycji z 8 września pod tytułem właśnie spadł kolejny dron. Tam właśnie mówię takie słowa, że pan Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego, właśnie mówi takie nieszczęsne słowa właśnie, które właśnie u mnie wywołały taką reakcję, że to w sensie takie myśli, że u Rosjan może to wywołać chęć bardzo szybkiego utarcia Polakom nosa jakby, i to się właśnie spełniło, tak, więc do tego się odnosi jakby ten SMS, tak, bo nie wiem, czy się dobrze rozumiemy, tak, czy jakby ten policzek jakby tak, to te utarcie nosa to się odnosi właśnie do tamtych wcześniejszych słów, tak. I tyle. I tutaj, i to są te przyczynki właśnie, tak, czy te dzisiejsze drony, tak, a raczej w nocy z wtorku na środę, z 9 na 10 września, czy to jest policzek, tak jak ostatnio mówiłem, żeby utrzeć Polakom nosa, czyli nam Polakom, tak, bo ja oczywiście jestem Polakiem i kocham Polskę. I za 3 dni drugi policzek, ja tak sobie stawiam to pytanie, chodzi o to, że stawiam sobie to pytanie, bo jakby już to jakby czuję, tak, że ale że dosłownie zaraz jakby, nie, że co, że zaraz za jakieś 3-4 dni będzie drugi policzek i tak staram się chwycić jakby to przeczucie jakby, tak, bo ono jest takie, natchnienie jest takie, wiecie, no trzeba jakby nazwać jakby, tak. Okej. Ja wiem, bo to zdania, ja sprawdzałem właśnie, że zdania są bardzo podzielone właśnie, dla innych są to prowokacje, dla innych nie. Ja teraz się skupię na tych przeczuciach, tak, bo to a potem później możemy właśnie pogadać, tylko żebym przekazał to, co jest do przekazania. Dobra, i teraz jakby następny SMS, to jest dosłownie, wysłałem go 8:07 rano i zaraz piszę następne, tak, że to był dopiero lewy policzek, tak się zastanawiam, nie? Lewy, to tu się od razu może powiem, że to znaczy się, że lewy to znaczy słabszy, a prawy to znaczy mocniejszy, tak? Czyli, że czyli właśnie, że to uderzenie, które było, które dotychczas jest takim największym, tak? Niezależnie od tego, czy to prowokacja, czy nie prowokacja, jednej, drugiej, trzeciej strony, to, że było jakby lewy policzek to słabsze, to znaczy prawy policzek to może być jeszcze jakby mocniejsze to uderzenie. Kolejne ewentualne, które miałoby się stać, tak? Nie wiem, czy będzie to uderzenie, dlatego za te przeczucia jakby mniej chcę jakby odpowiadać, bo one były w tym stanie takiego poruszenia emocjonalnego, takiego zdenerwowania jakby, tak? Ale jeden element się sprawdził i sobie myślałem, dobra, no to pokażę te przeczucia, bo jeszcze będzie ten następny element więc go pokażę. Tylko właśnie tak odczekałem trochę czasu, żeby trochę te emocje opadły, bo nie chciałem dolewać tej oliwy do ognia, no bo jakbym zaraz zaczął straszyć drugim uderzeniem, że zaraz będzie drugie uderzenie, tak, to ludzie by tutaj właśnie zaraz mówili, że o, straszy i straszy, tak, a ja to po prostu mówię to, co po prostu jakby może być, tak. Więc mamy, a jeszcze przyjdzie nadstawić prawy policzek, tak? Tak się zastanawiam, nie? Że będzie drugie uderzenie, prawy policzek, czyli mocniejsze jeszcze. Zobaczymy. Oby nie. I tutaj jakby tak, bo to jest tak niestylistycznie, ja to zaraz wytłumaczę. Co gorsza, odczujemy. Mam nadzieję, że nie. I teraz tak, co gorsza odczujemy, a mam nadzieję, że nie, to chodzi o to, że może nawet ktoś odejdzie, nie? Że niefortunnie gdzieś uderzy jakiś czy dron, czy rakieta, czy odłamki gdzieś jakiegoś człowieka, tak, czy jakiś samochód,
bardziej chyba bym powiedział w samochód, a nie w dom, nie? Może ktoś będzie gdzieś jechał, jakiś spadną albo najedzie, bo będzie leżało w nocy na drodze, tak, nie zauważy, nie zdąży wyhamować, nie wiem, ale że właśnie, że to bardziej odczujemy, lub właśnie mocniej uderzy jakiś, nie tylko uderzy w jakiś dom, ale on się zapali, tak, czy w jakąś bazę, czy po prostu mocniej, tak, mocniej uderzy, tak, dlatego to odczujemy, ale bym nawet jest takie niebezpieczeństwo, że nawet znowu, tak samo jak w przewodowie, to tutaj tak samo 2-3 osoby właśnie mogą nawet i odejść, albo być na przykład ranne, tak. Dobra, idźmy dalej, mam nadzieję, że nie. No, tu już mój sposób bycia, tak, czyli jakby, ja to piszę tak od razu, pamiętajcie, nie, czyli tu się zastanawiam, piszę, zaraz minutę później piszę dalej i tak to przeżywam emocjonalnie i piszę właśnie, że ale jaja, chyba będzie drugie uderzenie, nie, tak coś przeczuwam. Za 4 dni, no wcześniej było za 3 dni, teraz to jest za 4 dni, no i tu już się troszkę zamieszałem, nie, zaraz, tak się zastanawiam jakby na głos. Czy za 4 dni drugie uderzenie, czyli że w nocy z 3 na 4 dzień, z piątku na sobotę, tak nie mogą tego uchwycić, z piątku na sobotę, czy jak, czy z soboty na niedzielę? Nie wiedziałem jak to liczyć jakby, nie? Ale to takie mniej więcej ogólne ramy czasowe wskazujące właśnie na nadchodzący weekend. Odpowiedź, to jest inna rzecz, która mi się kojarzyła, odpowiedź, że będzie też odpowiedź, jakaś północna odpowiedź mi się kojarzyła i kolor niebieski. Północna odpowiedź chyba. Za duże napięcie. No tutaj już jakby oceniam jakby za duże jakby to moje napięcie emocjonalne jakby z tym związane z tym wszystkim jakby, nie? Sekundkę muszę tutaj, bo mi tu zasłania. Dobra. Odpowiedź, północna odpowiedź. I tutaj jeszcze z tą północną odpowiedzią to mi się jeszcze kojarzyło, jakby kolor niebieski i bardziej powiedzmy, nie wiem czy ten Kaliningrad, czy no przesmyk suwalski raczej nie, no to chyba ten Kaliningrad, nie? No nie mam pojęcia, chyba że północna odpowiedź to jest jakiś, jak mi się kojarzy kolor niebieski, no to może to ma po prostu taki wymiar symboliczny, nie? Czyli że jak NATO to jest jakby pakt północnoatlantycki, tak? I sam w sobie w swoim logo zawiera właśnie kolor niebieski, to może ta północna odpowiedź i kolor niebieski dotyczy się paktu, tak, no to by znaczyło się, że ta odpowiedź już teraz trwa, tak, bo oni tam tutaj samoloty wysyłają, jakieś systemy, Czesi nawet nam pomagają, wysyłają nam helikoptery, tak, jakichś żołnierzy i witam wszystkich, co tam piszą, ja spojrzę na czata tu jak skończę to wszystko, nie, dobra, dobra, to wróćmy do tego, żeby nie marnować czasu właśnie, dobra. Wybaczcie, bo jest pierwsza w nocy, ja jestem zmęczony, ale stwierdziłem, że to jakoś tak mnie pchnęło, żeby to jednak zrobić od razu. I teraz i to są te ostatnie SMS-y i jeszcze coś, i to jest akurat, to niby śmiesznie brzmi, ale to mnie przekonało, żeby zrobić tę audycję, żeby to pokazać. I jeszcze coś, bo to w ogóle widzę, że 9 rano to jest. Czyli to już jest 40 minut później. Aha, no to już ten. I jeszcze coś z wywiadem będzie pomiędzy, znak zapytania, pomiędzy, w sensie pomiędzy tymi wydarzeniami, wywiad chyba szybciej będzie. I tu już takie ryzykowne twierdzenie, że wywiad w Polsce jakby, że coś mi z Polską wchodziło, to już później jakby dopowiedziałem, że w Polsce jakby, ale generalnie, że coś z wywiadem jakby, tak, że gdzieś w tych okolicach. I wiecie, ja wiem, że to enigmatycznie może brzmieć, sekundkę wezmę na chwilę na siebie, ja wiem, że to może enigmatycznie brzmieć, ale właśnie jak zobaczyłem dzisiejsze wydarzenie, to ono mnie przekonało, to jest chyba to, tak czuję, że to jest chyba to. I zobaczmy może właśnie na doniesienia, czyli tak, w środę rano dowiadujemy się o tych dronach, przychodzi seria poczuć, co prawda w dużym wzburzeniu emocjonalnym, ale zapisałem je, tak? I mamy właśnie, że będzie jeszcze drugi policzek, czyli drugie uderzenie, czyli raczej mocniejsze, 3-4 dni, tam są ramy czasowe, tak? Teraz nie wiem, czy to liczyć z piątku na sobotę, czy z soboty na niedzielę. Jednocześnie też się kojarzy ta, jak to było, północna odpowiedź chyba, tak? Czy jakoś tak? Czyli jedno wydarzenie to będzie jeszcze jeden policzek, czyli właśnie kolejna czy prowokacja, czy atak dronów, czy obojętnie jak to po swojemu nazywa.
To będzie jedno wydarzenie, drugie to jest właśnie północna odpowiedź, ale mam wrażenie, że to będzie coś więcej niż tylko, że Pakt Północnoatlantycki będzie tutaj posiłki wysyłać. Myślę, że to będzie coś mocniejszego. Myślę, że może nawet pakt dokonać czegoś, no po prostu, no. Pakt w sensie, nie wiem, no NATO, my z NATO, czy jakoś tak. Nie wiem, czy to będzie coś większego, czy mniejszego, czy tam jakąś blokadę zrobimy obwodu królewieckiego, no coś z północą mi się kojarzy, coś z niebieskim, nie wiem, może też jest niebieskie, może jakaś krótka blokada Kaliningradu, nie wiem, to potem może do tego wrócę, coś gdzieś w jakimś tam gdzieś dzwony biją, ale ten, nie? Dobra, i teraz, czy jedno wydarzenie to jest jakby jeszcze kolejny policzek, czyli kolejne te uderzenie dronowe, czy jakieś podobne, tak? Potem właśnie ten niebieski i ta odpowiedź jakby, tak? I jedno to jest właśnie z tym wywiadem, nie? I to właśnie, wydaje mi się, to miało miejsce dzisiaj, czyli w środę było pierwsze uderzenie, w sensie skończyło się, tak? 3-4 dni to jest właśnie piątek, sobota, czy do niedzieli, bo to zależy jak liczyć. I pomiędzy, tak? Czyli pomiędzy środą, a piątek, sobota, niedziela z wywiadem. I akurat w czwartek właśnie zobaczmy na te doniesienia, które mnie przekonały, że kurczę, że jednak coś w tych przeczuciach, mimo iż sekundkę, bo tam widzę na czacie, Boże, 20 osób o 1:15 w nocy? To jestem przerażony, bo kurczę, właśnie tak jakby powiem wam, że stwierdziłem, że nadam sobie w nocy o pierwsze, będzie bardzo mało ludzi oglądało się, będę mniej stresował, wiecie, bo to jest jakby bardzo stresujące, a tutaj 20 osób ludzi. Dobra, ale to i tak już muszę wtedy to przebrnąć, no bo nie będę z tego stresu jakby uciekał od audycji. I teraz zobaczmy, słuchajcie, na to doniesienie środkowe jakby, tak, pomiędzy, może jeszcze zerknijmy bo to może łatwiej będzie sobie na kalendarzu, właśnie jak spojrzymy na kalendarz, tylko żeby ta ostrość jeszcze była. Jest, czy nie ma tej ostrości? Coś nie chce nam chwycić. O ludzie, dobra. Czyli nie chwyci nam tej ostrości. Dobra. No to będzie takie zamazane przez chwilkę. Czyli właśnie mówię, z wtorku na środę, z 9 na 10 atak dronów, rano w środę poczucia, 3-4 dni, tak, to jest raz, 2, 3, 4, to jest albo z piątku na sobotę, albo z soboty na niedzielę, czy w ogóle jakby w tych dniach. Tutaj to niebieskie, to ja powinienem tu wszędzie te niebieskie rozrysować, ale takie skoncentrowałem bardziej gdzieś tu piątek, sobota, piątek, no gdzieś tu koło tego raczej, nie? Ale raczej już to byłoby po robocie, mi się wydaje, kurczę, nie wiem. Może to będzie prawie jednocześnie? Dobra, zostawmy to, bo I tu chodzi mi tylko o to właśnie, o ten dzień dzisiejszy właśnie, czyli właśnie 11, no teraz już jest 12, tak, ale ja jeszcze żyję jakby w tej fazie z dnia wczorajszego, z czwartku wcześniej 11, tak, czyli dobra, bo to jest ten zamazany obraz mnie wkurza, kurczę. Sorki. Weźmy tego. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, na te doniesienia medialne, czyli właśnie to coś, co jest ten SMS tu pokazuje, czyli właśnie, że i jeszcze coś z wywiadem będzie pomiędzy, tak, czyli pomiędzy tymi wydarzeniami, pomiędzy tymi dniami, w sensie pomiędzy właśnie tymi wydarzeniami wywiad chyba szybciej będzie, czyli wywiad będzie chyba szybciej niż właśnie te odpowiedzi NATO, niż ten drugi atak, tak. I teraz zobaczmy właśnie, tu jest właśnie Aleksandr Łukaszenka i to z wywiadem, znaczy dla mnie, ja to tak zinterpretowałem, ja to czuję, że to jest jakby to, moim zdaniem, tak, że po negocjacjach w Mińsku kierowana przez USA delegacja jest w drodze z Białorusi do Wilna wraz z 52 uwolnionymi więźniami różnych narodowości, tak, poinformowała ambasada Stanów Zjednoczonych na Litwie. Polski MSZ poinformował, że wśród nich są Polacy, tak. I to jest to wydarzenie właśnie, jakby w sensie to jakby, jak ja piszę tego SMS-a, to ja staram się jakby nazwać przeczucie, nie zawsze dobrze jakby mi się to udaje, ale tutaj jak widzę, to uważam, że to jest to, no chyba, że coś jeszcze będzie z wywiadem, nie wiem,
czy byśmy musieli teraz jakąś siatkę agentów wyłapać nagle, czy coś, nie mam pojęcia, ale to mi bardzo pasuje, nie? Ten Łukaszenka z tymi więźniami, że pomiędzy, bo sama też Białoruś leży też jakby pomiędzy NATO a Rosją, tak, pomiędzy wschodem a zachodem, nie, że, znaczy no ona bardziej oczywiście do wschodu należy, tak, jest w pakcie z BIR, tak, z Rosją, tak, a my z kolei jesteśmy w pakcie NATO, nie, ze Stanami, nie, ale ona tak jest jakby pomiędzy tym Kaliningradem, Rosją, tym przesmykiem suwalskim, Litwą, Polską, to jest po prostu Białoruś i to wydarzenie mi bardzo pasuje, nie. No i mamy właśnie, że Łukaszenka wypuścił 52 więźniów, wiceszef MSZ to element większej gry amerykańskiej. Dobra, i to jest ta gra wywiadów jakby, tak, to są te rozmowy jakieś zakulisowe, dogadali się, wypuścili 52 więźniów, co prawda nie ma tam polskiego duchownego wśród tych osób, ale jest chyba tam 3 Polaków chyba, tak, jeśli ja dobrze tam przeczytałem. Dobra, to mniejsza z tym, chodzi, jest tak, że 3 Polacy, dobra, żeby tam czasu już tam nie, w to nie wchodzić. Dobra, zobaczmy jeszcze czyli tutaj właśnie, mam nadzieję, że rozumiecie, tak, że tutaj mi chodzi właśnie w tym momencie o to właśnie, że w środę rano są to przeczucia, będzie jakieś 3-4 dni będzie właśnie jeszcze kolejne uderzenie, plus jeszcze będzie jakaś odpowiedź właśnie na to, tak, czy jakaś odpowiedź, mi się kojarzy odpowiedź, ale to raczej trzeba byłoby wiązać z NATO, czy z Polską, czy jedno i drugie, w sensie tak, kolor niebieski, no to już to wszystko wytłumaczyłem, żeby się nie powtarzać, a pomiędzy coś z wywiadem, coś jakby z wywiadem, też jakoś z Polską związane właśnie i to jest jakby, ja uważam, że to jest jakby także to jest to, nie? No i tyle. Dobra, to żeby za dużo nie ględzić. Dobra, zobaczmy, co ja tutaj jeszcze przygotowałem i wtedy spojrzę na czata, nie? Tak, żeby się uwinąć z najważniejszymi rzeczami, a potem ewentualnie na czata i jeszcze mogę sobie tak na spokojnie pogadać i w taki chronologiczny sposób tę audycję prowadzić, jakby, tak, żeby te najważniejsze rzeczy były na początku i dobra. Tutaj nie wiem do czego w sensie, bo wcześniej było trudno znaleźć te cysterny, bo one były 10 września, a tu już 11 spokojnie o nich piszą, o tych cysternach właśnie Orlenu, to mówiłem właśnie podczas tej audycji właśnie, że dziwne wydarzenia 10 września, nie? Tu nawet piszą o teoriach spiskowych, nie? Napisali, że w środę, widzicie, w środę doszło do potężnych eksplozji, ale oni artykuł umieszczają 11 września, widzicie, dopiero o 15 godzinie. To jest właśnie też takie potwierdzenie właśnie, że oni strasznie filtrują te informacje, dają je, jak ktoś szuka, to może je znaleźć, ale nie są tak eksponowane, bo cała ta sztuka jakby manipulacji i sterowania społeczeństwem polega właśnie na ekspozycji danych rzeczy. To troszkę jak załóżmy, przyrównajmy to, że jakiś mężczyzna będzie, nie wiem, chciał się spodobać jakiejś kobiecie i będzie prężył muskuły, ja tak mówię symbolicznie, a jakaś kobieta będzie wyzwalała swoje walory, żeby jakieś wrażenie wywrzeć na mężczyźnie, czyli właśnie, żeby jakoś oddziaływać jakby, tak? I tak samo właśnie media, tak samo właśnie, że jedne rzeczy będą eksponować, a innych po prostu nawet nie, że będą ukrywać, tylko nie będą eksponować jakby, tak? I to już jakby jest ta sztuka jakby, tak? Ja nawet uważam, że my jesteśmy zobowiązani jakby patrzeć na te rzeczy w taki sposób i starać się rozumieć te procesy, bo wtedy możemy bardziej właśnie te informacje na spokojnie przyjmować, jakby bardziej je jakby filtrować, tak? Stąd właśnie ja często nie wykluczam jakby teorii innych osób. Ja oczywiście mam jakieś swoje poglądy, często radykalne, tak? Ale rozumiem, że często nie wykluczam jakby innych teorii, bo w ogóle bardzo często w życiu się dzieje, że one się mniej lub bardziej nakładają, nie? Więc ja na przykład tutaj, jak ktoś mówi właśnie prowokacje, to no nie może tego wykluczyć, bo załóżmy nawet, że, bo jakby ktoś powiedział tak, no 100% zero prowokacji, tam nie ma nic, żadnych możliwości, a potem by się okazało za 5 lat, że ktoś by przyszedł, słuchajcie, przecież ja tam spod tego tam, z Wołyńskiego wysłałem też dla Beki jednego drona i ten, nie?
Więc jakby tak, tylko wtedy już się nikt tym nie zainteresuje po latach jakby, tak, ale często po latach wychodzą różne rzeczy, a nie w czasie, kiedy się dzieją jakieś większe wydarzenia jakby, tak, chociaż ja akurat tutaj mam swój pogląd. Dobra, to idźmy dalej i potem spojrzymy też na czata. Dobra. No, na przedmieściach Wilna doszło do serii potężnych eksplozji. Zwróćcie uwagę, że to już się przyznaję, że to były potężne eksplozje. Po tym jak zapaliło się 8 cystern, słuchajcie, 8 to jest bardzo dużo, no 8 cystern z gazem skroplonym należącym do koncertu Orlen. Zdarzenie wywołało wzrost dezinformacji i teorii spiskowych w przestrzeni publicznej. I to jest ciekawe, bo my tam akurat czytamy właśnie, że ostrzegało, że niektóre informacje w mediach są fałszywe i mogą wzbudzić niepokój wśród obywateli i podważyć pracę służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. I teraz powiedzcie, i oni tam generalnie forsują jakby takie nastawienie, że to był po prostu zwykły wypadek, cysterny się zapaliły i tyle, nie? Tylko że akurat tego samego dnia nastąpił największy atak w zasadzie na NATO przez Rosję. To taka dziwna koincydencja czasowa. Są wypadki, zdarzają się, ale akurat 8 cystern jest to podejrzane. Nie? I teraz jakby ta koincydencja czasowa jakby tak niepokoi, nie? Możliwe, okej, możliwe, że to jest po prostu wypadek, tak, ale myślę, że same te doniesienia mogą być dla logicznie myślących ludzi niepokojące, że koincydencja czasowa może wskazywać, że to jednak mogła być jakaś dywersja, jakiś sabotaż, po prostu szczególnie, że Rosjanie bardzo dużo takich sabotaży na terenie całej Europy dokonują, tak? W Szwecji na przykład regularnie to się dzieje, nawet demontują tory na linii Lulea tam, bo ja tam kiedyś nawet byłem, słuchajcie, pojechałem do Szwecji na jagody, jest linia właśnie Lulea, Kiruna i tam potem przez te góry się przejeżdża aż do Narwiku, ja tam sobie przyjechałem samochodem i to tam właśnie jest tak fajnie, bo tak się jedzie przez te góry i obok tam czasem te pociągi towarowe, co mają bardzo dużo wagonów, tam więcej niż ten. I oni tam nawet demontowali te tory Rosjanie, to teraz właśnie w tym roku, w zeszłym roku, tak, to są normalnie akty dywersji, sabotażu i to się po prostu dzieje, tak. Więc kto wie, może tutaj faktycznie wysadzali te cysterny, ale dobra, mniejsza z tym, bo nie wiem, czy to kogoś interesuje, czy nie, no mnie akurat interesują te rzeczy, może nie jakoś tak szczegółowo, ale że to w ogóle ma miejsce jakby, tak, żeby łączyć właśnie, jak to tutaj kiedyś kolega Paweł mówił, jakby, żeby łączyć te kropki. Dobra, tutaj jeszcze jakby tylko ostatnie zdanie powiem, że tu chodzi o to, że tutaj rozumiem, że służby chcą powiedzieć, że nie ma żadnych teorii spiskowych, że to był wypadek i że oni nie chcą niepokoić, ale jednocześnie ta informacja była troszkę ukrywana w mediach i jeżeli byłby to sabotaż, to właśnie oni nie chcą eskalować, chcą uspokoić i może się nie chcą przyznać jakby, tak, a potem śledztwo za rok wykaże, że to jednak był sabotaż, tak samo jak na przykład było właśnie z tym podpaleniem hali w Warszawie, tak, przez rok czasu było śledztwo, tak, a potem się okazało, że to jest sabotaż i ten. Tutaj jeszcze zrobię wstawkę swoją, jeśli chodzi o tą halę właśnie Marywilska 44, która spłonęła, podpalona i się okazało, że to było na zlecenie rosyjskiego wywiadu, to chciałbym powiedzieć właśnie, że jakby często bywa, że te informacje są wykorzystywane w większej grze właśnie, tak? I tak samo po latach, kiedy na przykład sprawa Iwony Wieczorek przykładowo narosła do już takich legendarnych jakby wielkości, to już nawet sama sprawa Iwony Wieczorek jest wykorzystywana właśnie też do wywierania wpływu. Sama w sobie stała się takim jakby lewarem do robienia czegoś. Tak? Znamy słynną sytuację właśnie z granatnika właśnie, kiedy to szef policji odpalił granatnik w komendzie w Warszawie i wtedy raptem od razu raptem nagle grudzień i odkopują tam Zatokę Sztuki, Iwona Wieczorek i coś tam, tak? I to wielu ludzi zgłaszało, że to jest chęć przekierowania uwagi społecznej w innym kierunku właśnie, żeby rozbić jakby tą bulwersację społeczeństwa właśnie na
na to, tak, w innym kierunku, bo tak się steruje właśnie uwagą społeczną jakby, tak, jak iluzjoniści właśnie, nie? I tak samo tutaj właśnie z tą Marywilską 44, zwróćcie uwagę, jak to się sprytnie zrobiło, że ujawnienie jakby wyników śledztwa, tak, zakończenie śledztwa i ujawnienie wyników śledztwa było tuż przed wyborami, zwróćcie uwagę, nie? To było chyba, pamiętam, z 2 tygodnie przed wyborami, nie? Więc jakby nawet jeżeli śledztwo by się zakończyło 3 miesiące wcześniej, to spokojnie wtedy jest nacisk, poczekajcie, nie, to tak, my to tutaj ujawnimy wyniki śledztwa, no i czekamy i 2 tygodnie przed wyborami, co no, gdybym ja był sobie Donaldem, to od razu, o patrz, jak my tu super działamy, już abstrahując, bo pewnie część z was jest za, część przeciw, tak, każdy ma swoje zapatrywania polityczne, też tam jakieś inne partie, ale chodzi o tak, chodzi o to właśnie, że ten, który ma możliwość wpływu, czyli ma możliwość właśnie użycia tej informacji, tak, i może wpłynąć, to na przykład powstrzyma tą informację przez 3 miesiące, a tuż przed wyborami, proszę bardzo, na tacy wam podaję wyniki wyborów, proszę bardzo, Marywilska 44, to jest sabotaż rosyjski, patrzcie, jak my tutaj wspaniale działamy, więc na nas głosujcie, bo poprzedni nie potrafili tego zrobić, a my potrafimy, nie? To taki stały motyw jakby, nie? Dobra, zobaczmy dalej i spójrzmy na czata. Co tu jest? No taka, Trump jest znany z różnych dziwnych tam właśnie wypowiedzi. Jedne są ciekawe, inne mniej. No i tutaj właśnie z kolei Donald Trump o dronach nad Polską. Zwróćcie uwagę, że to jest data publikacji 11 września 23:48. To są w miarę takie świeże doniesienia, a aktualizacja 0:20 w nocy, czyli godzinkę temu była aktualizacja. Mamy Trump o dronach nad Polską. To mógł być błąd, ale niepokoi mnie sytuacja. To mógł być błąd, czyli jakby to tak dziwnie nie pasuje z kolei do twierdzeń, bo każdy ma swoje oczywiście twierdzenia, ale to dziwnie nie pasuje właśnie do twierdzeń tych właśnie związanych z prowokacją, tak? No bo jeżeli miałoby być to wszystko tak bardzo mocno podżegane do wojny, no to byśmy się raczej spodziewali jakichś twardszych wypowiedzi, tak? A tutaj one są dość wyważone, nawet bym powiedział bardzo słabe, nie? Że to mógł być błąd, nie? Więc to nie pasuje. No ale to każdy oczywiście pod swoje twierdzenia będzie doszukiwał się większej ilości tych informacji, które pasują pod jego tezę, nie? Sztuką jest patrzenie na wszystkie informacje z boku i staranie się wyłuszczenie jak największej tej prawdy. A moją funkcją jest z kolei, bo mam nadzieję, że to gromadzi Państwa głównie na tym kanale, to jest właśnie to, że te przeczucia jakby, tak, bo mamy przecież miliardy właśnie youtuberów, którzy w o wiele taki bardziej przystępny sposób, nie jąkając się, tak, nie mieszając się, przedstawią Państwu różne fakty, ale oni z kolei jakby nie przedstawią Państwu tych przeczuć, które czasem mamy okazję zobaczyć, że się bardzo pięknie po prostu sprawdzają, tak. Więc moja funkcja jakby polega na tym, żeby patrzymy na te rzeczywiste wydarzenia, ale też w kontekście tak właśnie natchnień. Dobra, i tutaj jeszcze chciałem osadzić to wszystko w jeszcze szerszym kontekście, w ogóle to wszystko, co się dzieje i przypomnieć jakby, że te wszystkie wydarzenia mają miejsce tuż po szczycie w Chinach, tak? Pamiętacie już nie chciałem tego tam szukać, włączać, tak? Ale te słynne zdjęcia, jak właśnie Aleksandr Łukaszenka idzie z Xi Jinpingiem, z Władimirem, i oni wszyscy jakby idą i to widać, że tutaj po prostu jakby jest wykuwany taki nowy porządek jakby świata, tak? Nowy ład jest jakby wykuwany i on jest wykuwany o dziwo właśnie w Pekinie, bo były takie przeczucia chyba tam z Pekinem właśnie, nie? Że tam będzie ten nowy ład i to tak wygląda, że ta Ameryka powoli wychodzi na drugi tor, a Pekin wychodzi na ten pierwszy tor, nie? I tam właśnie była ta największa parada wojskowa w historii, szedł Władimir razem z Xi Jinpingiem, raczej razem z Kim Jong-unem i też właśnie z Aleksandrem Łukaszenką. I tuż po zakończeniu tego szczytu mamy na przykład taki właśnie atak dronowy na Polskę. I tak samo jak kiedyś pamiętacie, nie, że była olimpiada, tak, i jak się tylko olimpiada skończyła,
to zaraz była akcja, tak? Mam nadzieję, że w sensie, bo tak 2 razy było, tak? Raz było chyba z tą zimową, tak? Jak się skończyła zimowa, to wtedy właśnie Władimir najechał Ukrainę, tak? I jeszcze jakaś inna taka akcja była z olimpiadą, ale już nie pamiętam, bo to było chyba z kolei letnie igrzyska. Dobra, to może spójrzmy, przepraszam, napiję się, wiecie, i ten, nie wiem, czy macie patrzeć, jak będę herbatkę pił. Okej, to zobaczmy teraz na, w ogóle witam jeszcze raz wszystkich, bo widzę, że naprawdę 19 osób, 1:30 w nocy. Jestem w ciężkim szoku, że aż tak dużo osób w nocy. Dobra, spojrzę teraz na właśnie na czata. Dobra, witam, działa, witam jeszcze raz. Aha, pani Teresa, że czekam, bo chcę wiedzieć o późno. Witam również, bo to muszę czytać właśnie, że pan Roman, pani Teresa, Iwa, Ify, Stenia, Fudali, witam serdecznie, nie, bo takie śmieszne. Iwa, moim zdaniem to czysta prowokacja, okej. Potem Biznes Wolf, witam serdecznie Olafie, czy myślisz, że Bóg trzyma w opiece nasz kraj przed upadkiem? No na pewno częściowo trzyma, ale ten uścisk, to trzymanie może się troszkę osłabiać w wyniku jakby naszego braku odzewu na to trzymanie, a taki jakiś, ja odczułem jakiś taki brak odzewu, nie? To dzisiaj też jakby, dzisiaj też właśnie, to chyba nawet pokazywałem dzisiaj chyba, czy wczoraj taki artykuł właśnie też wskoczył właśnie, że Polska jest jakby najszybciej sekularyzującym się jakby państwem na świecie, nie? Na świecie, nie? No to odpowiedź jest jasna, nie? Dobra. Wezmę tak i wtedy jeszcze wiecie co, ja wezmę, żeby był ciemniejszy ekran i wtedy ja lepiej widzę tego czata, wiecie? Chcę te miniaturki wziąć. A tu w ogóle też sztuczna inteligencja zwariowała z tymi miniaturkami, w ogóle wszystko jej się pomieszało, ale potem stwierdziłem, kurczę, może to nie przypadkowe właśnie, że jeszcze 3 miniaturki tworzę, a ta sztuczna inteligencja jakby wszystko w ogóle pomieszała. I sobie pomyślałem, no właśnie, ale to jest taki czas pomieszania, nie? Ale dobra, to zaraz na koniec się przyjrzymy miniaturkom i na tym skończymy. Zobaczmy tylko jeszcze na tego czata. Okej. Dobra, czy trzeba wybiec na kraj przed upadkiem? Joda 222. Cześć jasnowidzu, sądzę, że północna odpowiedź to właśnie odpowiedź paktu. Polska uruchomiła artykuł 4, a zastanów się proszę, czy ta, kurczę, bo mi to znika, wiecie, kurczę, szkoda, że wy tego nie widzicie, jak mi to się wyświetla, jakby, bo ja to klikam, to mi się zaraz znika, nie? A zastanów się proszę, czy ta sytuacja to zwykły atak Rosji, czy prowokacja wciągnięcia do wojny, okej. Ja wiem, bo to jest właśnie ta najważniejsza kwestia i sekundka. Potem jest Stenia Fudali. To jest ta pani z tego, rozumiem, pani ze Szwajcarii, tak? Pani Stenia? Bo ja już nie pamiętam, bo to było wcześniej. Jak pani ze Szwajcarii, to niech pani napisze, to jeszcze wrócimy do tej Szwajcarii. Dobra, bo ja potem poszedłem za tym przeczuciem i tam coś było, tylko teraz nie zapisałem tego właśnie. Dobra, i tu mamy tak, o eksplozjach paliwa mówił Jackowski, czy wiedział o tym wcześniej? I to pan Zbigniew Kowalski. Dobra, to teraz jakby to pan Zbigniew, jeżeli jeszcze ogląda, bo to najczęściej jest tak, że ludzie wpadają na parę minut jakby na audycję i uciekają, ale jeśli pan Zbigniew jeszcze ogląda, to niech pan Zbigniew napisze, czy to w sensie to teraz, tak jakby ostatnio pan Krzysztof mówił o tych cysternach, czy to jest wypowiedź sprzed roku czasu jakby, tak? Ja generalnie wiecie, że jestem bardzo sceptycznie nastawiony, znaczy w ogóle tak, w ogóle od prawie roku czasu nie oglądam Krzysztofa, z 2 tylko wyjątkami, że tutaj przyjaciel mi podesłał właśnie i tam chyba robimy o tym audycję w styczniu, chyba tak, i to tylko tak wysłuchałem Krzysztofa, a tak naprawdę przez rok czasu sobie kupiłem tą subskrypcję Biblii Audio, bo cały czas czytam, ale jakoś tak się czułem nieuczciwie wobec Pana Boga i zacząłem szybko słuchać tą Biblię, tak, bo kiedyś było takie przeczucie religijne właśnie, żeby przeczytać całe święte zdanie, to oczywiście było odniesienie do Pisma Świętego, tak, którego nigdy w całości nie przeczytałem i jakoś mijał czas, mijał rok i ja tej Biblii całej jakby jakoś nie mogłem skończyć, bardzo mi to wolno szło,
i po prostu i po prostu wziąłem się za słuchanie Pisma Świętego, tak, i przez ileś miesięcy sobie spokojnie przesłuchałem całe Pismo Święte, właśnie ostatnio tydzień temu, a to też takie ciekawe, jako tydzień temu właśnie skończyłem słuchać całą Biblię właśnie i skończyłem właśnie na tej Apokalipsie i tydzień później właśnie atak dronowy. No a od roku czasu z kolei właśnie nie słucham pana Krzysztofa i powiem wam, że dosłownie gdzieś, nie wiem, czy miesiąc temu, czy 2 tygodnie temu, jakiś czas temu niedawny, po prostu poczułem jakąś taką lekkość i poczułem, że kurczę, że moje życie jest lepsze jakby, nie? Że przez ten rok czasu nie słucham Krzysztofa i naprawdę poczułem taką większą lekkość, nie? I po prostu poczułem, że po prostu moje życie jest lepsze, nie? Ale oczywiście jak ktoś chce słuchać, to jest jego wybór, jakby przecież cała Polska słucha, więc nie? Każdy ma swój wybór i każdy go dokonuje i potem też każdy będzie zbierał owoce tego wyboru, jakby, tak? Ja osobiście poczułem jakby taki owoc, że czułem taką lekkość, jakby, nie? Co do tego. I teraz jeszcze co do tych cystern, jakby to jest tak, że kiedyś też Krzysztof właśnie mówił, tak, i pokazałem to dokładnie, bo nie wiem, czy ten pan, co tam pisał o tych cysternach, widział taką audycję sprzed roku czasu lub 2 lat, to było gdzieś w wakacje, lipiec, sierpień, albo rok, albo 2 lata temu. Również właśnie pan Krzysztof właśnie mówił o cysternach, blisko granicy i tam takie różne rzeczy powymieniał, a ja pokazałem, przecież to wszystko jest w mediach. Jak? Były doniesienia o 14, 15, 16, 17, a potem o 22 pan Krzysztof robi live'a i twierdzi, że jest taka że jest taka wizja, a to były wszystko po prostu doniesienia medialne, nie? I potem nigdy już jakby nie wracał do tego, nic się nie wydarzyło, tak? I to było jakby wprost powtórzenie jakby po prostu tych doniesień z gazety, nie? No to nie wiem, no. Teraz tak, te wydarzenia właśnie, zobaczmy właśnie, czy pan się, bo tam się pan też pisał, tak, z tymi cysternami, tak, że chyba dzisiaj tam coś mi mignęło, tak? Aha, że wypowiedź sprzed dnia lub 2 dni, okej, tylko właśnie, no bo to trzeba by rozważyć jakby, tak, że wtedy pan się pyta, czy wiedział o tym wcześniej, tak, że tam miał informacje z jakichś tam, nie wiem, no niektórzy twierdzą, tak, że Krzysztof ma po prostu informacje, tylko że nie Adonai, nie od Pana Boga, tylko po prostu ma informacje skądś tam, tak, bo to już jest jakby to jest na podobnej zasadzie, jak stoi Iwona Wieczorek, nie? Czy jak już jest jakby legenda, to wjeżdżamy na legendzie, tak? Czy jakby już nas nie interesuje tak naprawdę, jak jest to Iwona Wieczorek, ale używamy tego po prostu do tego, tak? Do tego lewara, tak? Że na przykład, żeby zakamuflować granatnik, to ruszamy Iwonę Wieczorek, żeby rozbić uwagę społeczeństwa, tak? I tak samo niektórzy właśnie twierdzą, że tu w przypadku Krzysztofa już jest takie coś, że niezależnie od tego, czy jest jasnowidzem, czy nie jest jasnowidzem, tak? To tak będzie to robił dalej, żeby właśnie być jakby narzędziem i tak, i tam właśnie prezentować jakieś treści, żeby brać udział w tym procesie sterowania uwagą społeczną jakby, tak. I wtedy jakby, jeżeli chodzi o te poszukiwania ludzi zaginionych, tak, no to one nie kierują uwagą społeczną, tak, ale już te komentowania polityczne, niektórzy zarzucają, a nawet w sumie dość wielu ludzi, że to może brać udział właśnie w tym sterowaniu. No biorąc pod uwagę zasięgi, nie można tego wykluczyć jakby, tak. Jednocześnie też trzeba zauważyć, że wiele tych wskazań z biegiem lat jakby straciło jakby na jakby trafności jakby tych poszukiwań, tak, bo tutaj często się posługiwałem takimi właśnie przykładami, także tych 7 najbardziej znanych spraw w ciągu ostatnich kilku lat, jakby wszędzie Krzysztof te wpadki zaliczył, jakby tak, a tutaj z kolei wskazania były mniej lub bardziej lub jeszcze bardziej poprawne, tak, więc to jest takie dziwne, nie? Że taki zwykły chłopak z internetu, jak taki Olaf tutaj przekaże jakby trafnie, a taki Krzysztof jakby nie trafnie i to w ogóle z rzędu 7 jakby, nie? Bo tam nawet jeszcze jednej nie umówiliśmy, słuchajcie, to jest jakby kwestia skóry z Krakowa, tej słynnej skóry, tej studentki w Krakowie, która została pozbawiona możliwości przebywania w tym świecie, to Krzysztof całe życie właśnie się tym chwalił, a no będę musiał wam z przykrością pokazać, że to też jest jakby porażka, nie, tylko jakoś, nie wiem, bo to chyba wyszło pół roku temu czy coś, ale ja jakoś tak się nie zabierałem za tę audycję, ale ostatnio mi tutaj droga koleżanka spod Lublina wysłała właśnie wodę święconą, egzorcyzmowaną i sól egzorcyzmowaną, więc jakby mając taki
zapas w domu, w zasadzie mogę wrócić jakby i jedną audycję zrobić, związaną właśnie z Krzysztofem, jeśli chodzi spokojnie, logicznie przedstawić właśnie jakby kwestię tej krakowskiej skóry właśnie, żebyście zobaczyli właśnie kolejne właśnie rzeczy, które nie wyglądają tak, jak się setkom tysięcy ludzi w Polsce wydaje. Nie? I mam nadzieję, że prawda interesuje ludzi i ten, nie? I z chęcią to wysłuchają. Dobrze, i bo za dużo na tego Krzysztofa, ale no odnoszę się do tych cystern. A te cysterny, bo ja nie słucham właśnie, to te cysterny pan Krzysztof jakby mówił, że to teraz jakby będzie, no bo jak dzień, dwa, jak powiedzmy, no jest atak dronów, no to w zasadzie to jest takie dość logiczne jakby, nie? Nawet tu przeczucie jakby, tak, że za 3-4 dni kolejny atak, nie wiem, to bo trzeba ankietę zrobić wśród Polaków, nie? Wziąć 100 tysięcy Polaków, żeby powiedzieli na przykład, nie? Że skoro był atak dronów, to czy to teraz na przykład za 3-4 dni będzie kolejny atak dronów, nie? Albo czy obstawiasz za dzień, albo za 2, albo za 3-4, albo za tydzień, albo za 2 tygodnie. No i trzeba było tak te wszystkie obstawić jakby, tak? Będzie lub nie będzie, tak? Będzie w tych dniach albo nie, tak? No to już jest 7 razy 2, bo albo nie, albo tak. To już jest 2 razy 7 to 14. No, czyli atak dronowy, to, że będzie za 3-4 dni, prawdopodobieństwo 1 do 14, nie? I teraz ile ludzi, ile uważa, nie? No, jeżeli państwo jakby uznali, nie? Jak są takie akcje, a wiemy, że dywersja się dzieje cały czas, tak? Samochód Tuska, flaga wywieszana na maszcie, sierp i młot, energetyka w Berlinie, w Szwecji jakieś zatrucia dziwne, cysterny, wybuchy non-stop prawie codziennie na Ukrainie i w Rosji, to wtedy czy tu w wyniku takiej eskalacji gdzieś tutaj znowu coś nie wybuchnie. Biorąc pod uwagę też, że jest dużo podpaleń, dziwnych, niewyjaśnionych, myślę, że bardzo duża możliwość jest, że jednak coś może wybuchnąć jakby, nie? No i tyle. Więc jakby też ważne, czy Panie Zbigniewie, czy czy Krzysztof właśnie dał ramy czasowe, czy po prostu takie ogólne rzeczy, bo tu ja mam często taki zarzut jakby do Pana Krzysztofa, że rzuca takie ogólne i wtedy one po prostu prędzej czy później się zdarzą, nie? Więc jakby Pan również może powiedzieć, że tak, że na przykład załóżmy będzie jakiś atak na bazę, no to już jest bardziej szczegółowe, no bo cysterny to tak, no ale atak na bazę, no to już jest ten, nie? No i tyle, i mówimy, że będzie atak na bazę, nie? No i teraz pytanie, czy na jaką bazę, kiedy, gdzie? No i minie tydzień, minie 2, minie miesiąc, no i będzie atak bazę, nie? Czy na ruską, czy na ukraińską, czy tutaj, kurczę, białoruską, czy polską, czy jakąkolwiek, nie? No i to jest takie, rozumiecie? Musi być im więcej tych szczegółowych rzeczy, tym bardziej to jest jakby takie pokazujące, że jest to natchnione, więc ja nie znam tych wypowiedzi Krzysztofa, więc nie jestem w stanie tego ocenić. To może zostawmy to. Dobra. Ja tylko się skupię właśnie, zrobię tę audycję właśnie na przykład z tą skórą studentki, żeby pokazać właśnie, że tak, że coś jakby, no coś nie pykło jakby, tak, tylko właśnie no Krzysztof wam tego nie powie, bo jakby wiecie, jakby się 20 lat się chwalili skóra, a potem się o kurczę, lipa, nie? No to jak, to byście powiedzieli na live, słuchajcie, sorki, bo 20 lat się chwaliłem skórą, a to jednak wyszło inaczej. No nie. Ja nawet mam w ogóle tam swoją teorię, ale nie wiem, czy aż tak ją poruszę, bo jak jeszcze mocniej to poruszę z tą skórą studentki i panem Krzysztofem, to wtedy naprawdę całe piekło się obudzi. Może zrobimy taki pomysł, jak kiedyś tu mi kolega proponował, że jednak zrobić takie, to trochę jak załóżmy, tak przyrównując, ja oczywiście jakby nie w tym, jakby, że to nawet chyba Pan Jezus tak miał, nie? Że jakby część rzeczy mówił ludziom w formie przypowieści, czy takim językiem bardzo ogólnym, jaki staram się stosować, ale do części ludzi mówił jakby w tajemnicy, tak, jakby w sensie do wąskiego grona. I tak się zastanawiam, że może zrobić takie grono i tam spokojnie powiedzieć, jak to wygląda właśnie i jak ja tłumaczę właśnie tą sprawę tej skóry właśnie, jak to jest właśnie z Krzysztofem i dlaczego tak się wydarzyło i ten, nie? Ale to bym musiał chyba stworzyć, nie wiem jak to zrobić, nie? Znaczy w sensie wiem jak to technicznie zrobić jakby, tak? Ale bym musiał chyba tylko ludzi, których znam i wtedy takie audycje jakieś ukryte czy coś, nie wiem, musiałbym się zastanowić jakby, nie? Albo w ogóle sterować, nie wiem. Dobra, i tylko tak ogólnie jakby mówić, nie? Dobra. Co tu jest jakby
Okej, wypowiedź sprzed dnia lub 2 dni, okej, czyli w zasadzie działa to tak, że widzisz lub słyszysz o jakimś wydarzeniu i masz przeczucie, co się stanie, tak? Nie mam nic złego na myśli, staram się zrozumieć. Przedwczoraj, Speedy, że przedwczoraj, jeśli mam w pamięci, okej. Pan Jackowski mówił o zbiornikach, okej. Pana Jacka trzeba brać z rezerwą, pana Jackowskiego w sensie, okej. Dobra. Tylko bo tutaj było z tym działaniem, tak? Czyli w zasadzie działa to tak, że widzisz lub słyszysz o jakimś wydarzeniu i masz przeczucie, co się stanie. No to właśnie jest różnie, bo jakby to, co tu pokazuję na kanale, to właśnie często jakby następuje korelacja, nie? To ostatnio odnosiłem się w audycji do tego zdarzenia z Bidenem. To tam było kilka poczuć, które wszystkie wskazywały na jeden czas wydarzeń i konkretne wydarzenia, nie? I to były przeczucia sprzed 2 lat, sprzed 1,5 roku, sprzed roku, to jest wszystko udokumentowane w tych SMS-ach, nie? I one pokazywały jedno wydarzenie, czyli jedno to był sen proroczy, jedno to było jakieś przeczucie, jedno to było wypływające z jakiegoś jeszcze innego, tak? Ale ponieważ czas pokazywało, na przykład tam był jakiś SMS, na przykład, że za 9 miesięcy, w jeszcze innym było, że w sierpniu, tak? Biorąc pod uwagę roczne przesunięcie, pokazywało sierpień późniejszy, jakby, a nie ten od razu, co jest, nie? I często właśnie najlepiej jest to korelować. Dlatego właśnie dzisiaj to jest ta audycja, tak, że przychodzą jakieś przeczucia, one w jakimś takim poruszeniu emocjonalnym, więc myślałem, że może nie dolewać oliwy do ognia, ale patrzę, mówię, kurczę, ale jak z tym Łukaszenką, z tymi więźniami, to wszystko tak pasuje, tak to czuję, to stwierdziłem, nie, no to dobra, to zróbmy, bo może faktycznie teraz za dzień, 2 będzie jakieś walnięcie. A samo to jest różnie, nie? Bo to jest jakby po prostu przychodzi takie przeczucie, natchnienie, tak, i może to jest też takie coś, że ja też nie chcę za bardzo o tym mówić, bo to jest takie trochę wstydliwe, tak, i człowiek nie chce jakoś być wzięty za jakiegoś, nie wiem, no, niezrównoważonego, czy szalonego, czy nie, tylko tak nie do końca się to dlatego najfajniej jest jakby najfajniej jest jakby z tymi snami właśnie, tak, jak ja się modlę i idę spać, i się coś śni, to jest takie jakby tak lekko się to mówi, no bo to jest tylko sen, nie? W śnie to może się nawet przyśnić, nie? Że głos z nieba, nie były takie sny, nie? Że głos z nieba, nie? Tam jaki jest cel pandemii, tak, albo coś i nie? A właśnie, bo tutaj też coś było, słuchajcie, bo to zawsze było z pandemią i zawsze z wrześniem było, nie? To już któryś raz z rzędu wchodzi wrzesień, pandemia. Rok temu było tak samo, wrzesień, pandemia z tym Otisem. 2 lata temu było tak samo. I teraz w tym roku, zauważcie, jest wrzesień, jest ten atak dronowy, ale co ciekawe, właśnie teraz nie przypominam sobie, pewnie niektórzy z Was pamiętają, ja teraz nie wiem, kiedy to było, czy w tym roku, czy w zeszłym, ale tam było, że coś tam, a tak naprawdę prowadzą Was na wojnę. Pamiętacie to? Było takie powiedzenie, nie? Że jakieś takie przeczucia były właśnie, a tak naprawdę prowadzą Was na wojnę. Kurczę, gdzie to było? A tak to naprawdę prowadzą was na wojnę. I to było takie ciekawe właśnie, bo to sen dotyczył się chyba pandemii, więc jak można połączyć pandemię z wojną? To w ogóle w zasadzie jakby niemożliwe. I tam było takie ujawnione właśnie, że a tak naprawdę prowadzą na was na wojnę. I to wszystko, co obserwujemy, jakby ktoś tak z boku spojrzał, to by zobaczył, że jesteśmy tak czy inaczej, obojętnie czy to prawdziwy atak Rosjan, czy prowokacja, czy coś, to tak naprawdę jesteśmy prowadzeni na wojnę cały czas, jakby niemiłosiernie prowadzeni na wojnę. Lub też ta wojna jest po prostu faktem od wielu, wielu lat jakby, nie? My w niej jesteśmy. No ja się skłaniam ku temu, że jesteśmy, bo to już od stycznia 2020 roku właśnie cały czas wspominam ten fakt właśnie, jak amerykańscy generałowie wyszli w mundurkach przed kamerę CNN-u i patrzę, druga połowa stycznia 2020, to mówię, nie wiem, to chyba tu wojna jest jakby, nie? I nawet mój brat właśnie też się wypowiadał, że to idzie, że on użył takich słów właśnie, że to idzie na światową, a to był też właśnie styczeń 2020, a potem zaraz mieliśmy marzec 2020 i to wcale nie jest oderwane, nie? To jest wszystko skoordynowana akcja, nie? Pamiętajmy, że jakby przestrzeń, przyroda nie lubi pustki, nie? Czyli jeżeli zwróćcie uwagę, jeżeli te
te podrygi niby pokojowe, tak, żeby podpisać zawieszenie, żeby podpisać pokój by zaistniały, to wtedy nikt nie będzie czekał jakby z wyprodukowanymi preparatami, żeby za rok czy za 2 je zaaplikować, tylko byłaby szybka narracja, że coś tu się dzieje, coś tu wybucha, bo pamiętajmy, że ten jakby kartel farmaceutyczny jest wielokroć większy niż ten militarny, nie? To ja kiedyś robiłem takie porównanie pieniążków, jakie idą właśnie za tym kartelem militarno-wojskowym, tak, a tym farmaceutycznym, tak, to ten farmaceutyczny jest wielokroć większy, zresztą to widać po jakby możliwości oddziaływania medialnego, tak, ta siła oddziaływania medialnego idzie na cały świat, nie, a ten militarno-wojskowy tylko część ludzi przekona do danego konfliktu, a część już nie przekona, tak, a ten farmaceutyczny całą ziemię przekonał, tak, że jest straszny kaszel i ten, tak, i super lekarstwo. Dlatego właśnie jeżeli ja tak widzę, tak, że jeżeli pokój byłby albo jakieś tymczasowe zawieszenie na przykład na Ukrainie właśnie podpisane, tak, to bardzo możliwe, że zaraz bardzo szybko w ciągu 2 tygodni, 2 tygodni? Tak mi się śmiesznie rzuciło, albo może tak z rozpędu, nie? Albo naprawdę, zapamiętajmy, bo jeszcze się minie jakiś czas, parę miesięcy, czy coś, będzie jakieś zawieszenie i 2 tygodnie i zaraz będą dziwne przypadki. To wtedy od razu kartel będzie wchodził ze swoją narracją i żeby pieniążki zarabiać, jakby tak, a jak nie, to ten militarny. No, tylko te przeczucie właśnie, że tak naprawdę jesteśmy prowadzeni na wojnę, one są takie jakby niepokojące, że może jednak cały czas jakby w mocy jest ten militarno-wojskowy, jakby i będziemy dalej prowadzeni, jakby nie, tą drogą powolnej eskalacji, jakby nie. Dobra, to może za dużo już ględzę, może zostawmy to, czy jak ktoś ma to ostatnie pytanie i coach ma to tylko spojrzeć, że te miniaturki miałem pokazać, dobra, jak ktoś chce, to niech śmiało pytać i ja pokażę tylko te śmieszne miniaturki, w sensie jak ta sztuczna inteligencja zwariowała z tymi miniaturkami i skończymy spokojnie nie? Ja na pewno pójdę spać i zadam sobie pytanie przed snem, więc jeszcze muszę robić te zaległe audycje, bo to też nie ma czasu a są fajne rzeczy, słuchajcie dobra, to po prostu jakby wziąłem tam, żeby zrobiła miniaturkę, tylko mi tak dziwiło, że ona pomieszała wszystko i to ona w ogóle w 3 rzutach, tu raz, 2, 3 rzuty i zawsze się pomieszała ta sztuczna inteligencja. Tutaj wzięła, nie wiem, Kaliningrad jakoś rozszerzyła na niebiesko. To takie śmieszne, bo ona to sama generuje też sztuczną inteligencję, tylko że ona jakby mieszała się, zwróćcie uwagę, jakieś błędy takie. Tu Belarus w ogóle jest tam, gdzie są Czechy i Słowacja, tak? To Belarus jest gdzieś na południu, chyba jej się kierunki pomyliły. Tu jakieś, nie wiem, bo ja tam wpisałem, że blokada granicy, tak? Przejść granicznych, ona to jakieś blokada granicy, nie wiem, coś. Chyba, że to po czesku może, ja nie wiem, jakoś zwariowała ta, nie? No i tyle, no po prostu komedia jakby, nie? Tutaj jakieś NATO atakuje gdzieś, nie wiem, jakieś dziwne akcje, tu close, tam blokada, tu jakieś, nie wiem, ruskie drony, coś, tu widzę, że to zniknął ten przesmyk, to może nie takie głupie wcale właśnie, to może w sumie, tu jakieś akcje na tym, to ciekawe, nie, no to tak śmiesznie, bo wiecie co, bo moja teoria jest taka, że ta sztuczna inteligencja wcale takich błędów nie robi, wiecie, że to zawirowanie wcale nie musi być przypadkowe, bo jak ona to zaczęła, zobaczyć, przesmyk suwalski, w ogóle tu gdzieś jakiś, chyba, że to jest takie powiększenie, nie wiem, jakieś dziwne przejście tu do Niemiec, tu jakiś wywiad jakby czarny na Polskę, obwód kaliningradzki przecież jest tutaj, a ona tu gdzieś właśnie między Białorusią a przesmykiem suwalskim nam umieściła, no takie jakieś dziwne błędy jakby, nie, tylko wiecie, te błędy, one są dziwne jakby, one są zastanawiające, bo nie wiem, czy pamiętacie, był taki filmik właśnie z przybyszami z Bliskiego Wschodu, tutaj ten jakby złowieszczy wzrok Xi Jinpinga, nie? Śmiesznie nie? To jest tak, że była taka audycja właśnie z przybyszami z Afryki i Bliskiego Wschodu, tak, którzy właśnie wycieczkami, autokarami z Niemiec przyjeżdżali do Polski. To nie wiem, czy pamiętacie, tam powstała taka miniaturka, ja sekundkę włączę siebie samego. Tam była taka miniaturka właśnie, że po prostu przyjeżdżają autokary z Niemiec i tam wychodzą panowie i tu ciekawe jest, bo ja zaznaczyłem właśnie w tym programie sztucznej inteligencji, żeby ona zrobiła miniaturkę właśnie po prostu z ludźmi z Afryki i Bliskiego Wschodu, a ona wysypała tam samych czarnoskórych mężczyzn w wieku
poborowym. I to było mega dziwne. Jak sztuczna inteligencja walnęła samych mężczyzn w wieku poborowym, tylko czarnych i samych mężczyzn, tak silnych, takich wielkich, jakby wyrośniętych, a ja zaznaczyłem, że po prostu ludzi z Afryki i Bliskiego Wschodu, nie? Że nawet biorąc tą narrację drugiej strony właśnie, że to są kobiety i dzieci, to ona nie dała tam ani jednego dziecka i ani jednej kobiety, ani starszej, ani młodszej, nie? Ani jednego chłopca nie dała, albo ani jednego starszego, schorowanego, starszego, czarnego mężczyzny, tylko samych rosłych mężczyzn. No kurczę, bym pokazał wam tą miniaturkę, nie wiem, czy to teraz jakby ja mogę zrobić. Sekundka. Wiecie co, poczekajcie sekundkę, to spróbuję zrobić. Albo chociaż na tym, może chociaż na tych filmikach. Sekundka. Wyświetl kanał. O kurczę, śmiesznie, że ja sam siebie widzę na żywo. Zobaczcie, poczekajcie. Że to jest to, tak? Aha, ty, bo przecież ja mogę zapętlić to, ty, no racja, faktycznie, śmiesznie. Poczekajcie, bo ja rozumiem, że jak ja zrobię tak, to tu się... A, nie, tylko wy wtedy tego nie zobaczycie. O ludzie, dobra, sorki. To w sensie to jest ten przekaz jakby, tak, ale dobra, weźmy niżej. Przewijmy te filmiki. Aha, kurczę, bo on tutaj... Chyba, że trzeba kliknąć, tak? I wszystkie się wyświetlują. A jest, dobra, i to są te wszystkie filmiki. No i gdzie są czarnoskórzy? O, tutaj. Tu zalewa, rozmyło się, sekundka. Tu jest zalewa nas Afryka, tak? I tam jest właśnie sen proroczy z grudnia i tam są sami, to już musicie sami tą miniaturkę zobaczyć, tam są sami wielcy, czarni właśnie panowie, zero dzieci, zero kobiet, jakby zero starszych panów, tylko sami młodzi nie? To było takie dziwne jakby, nie? No, a to śmieszne, śmieszne, że tak nie skumałem, że można się kliknąć właśnie w audycji na żywo i samemu. Aha, i teraz sami na siebie patrzymy. Ojej, no nic, dobra. A ty, ja rozumiem, że tak, że... Poczekajcie, zapętlimy, będzie tylko... No nic, dobra. A ty, ja rozumiem, że tak, że... Czyli to idzie z opóźnieniem. Ty, ja rozumiem, że tak, że... Czyli to idzie z opóźnieniem. Dobra, wyłączmy, bo zwariujemy od tego. Ale to rozumiem, że powstała taka nieskończoność teraz, tak? Jak czasem jakby wchodzimy do tego, jak czasem wchodzimy do windy, tak? I mamy lustro z jednej strony i lustro z drugiej strony i taka nieskończoność powstaje, to w tym momencie tutaj powstało takie zapętlenie, zapętlenie na tym. A, bo on pokazuje z opóźnieniem. Parosekundowym teraz zauważyłem, nie? Że on pokazuje jakby z parosekundowym opóźnieniem. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, to co, spójrzmy na czata i kończymy. Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, oczywiście Pana Jezusa Chrystusa, ten będzie zbawiony. List świętego Pawła, apostoła do Rzymian. No też właśnie pierwszy raz te wszystkie listy przesłuchałem właśnie, bo jakoś Nowy Testament wielokrotnie, nawet chyba kilkanaście razy w ciągu życia, przez całe życie gdzieś czytałem, a te listy w ogóle to chyba nigdy w życiu, nie? A one są też superanckie i w ogóle te dzieje apostolskie w ogóle, kurczę, to jest taki czat, tam się dzieją takie rzeczy, że ale to zrobimy w tych osobnych jakby religijnych audycjach jakby, nie? Dobra, co tu jest? A bo tu też widzę ten czat. Aha, kurczę, poczekajcie. Bo tu mogę iść tak, a i wy sami też będziecie widzieć ten czat. I tu jest, czyli w zasadzie działa to, że widzisz lub słyszysz jakieś wydarzenia i masz przeczucie, co się stanie. To może kiedyś tam jeszcze pogadamy, jakby to jakoś opiszę, potem nie ma nic złego na myśli, staram się zrozumieć. Nie, no okej, nie? Przedwczoraj, jeśli mam w pamięci, pan Jaskowski mówił o zbiornikach, pan Jaskowski, czyli to są te, co już czytałem chyba. Za bardzo przejmujesz się tym, co ludzie powiedzą, fajnie, że o tym mówisz, nie bój się tego. No, jest taka trema, stres i to wszystko, nie? Prowokacja z dronami to jest, ale moim zdaniem ze strony Ukrainy, a nie ze strony Rosji. No ja myślę, że jednak Rosja macza w tym ręce, ale razem, że
wiem, że w tym środowisku alternatywnym wielu się bardziej się przykłania na to właśnie pani stronę, tak? Bo rozumiem, że Iwa Fly to jest, na pewno pani to jest, nie? Każdy, kto weźmie, no to już to czytaliśmy z Pidiego właśnie z Panem Jezusem Chrystusem. Dobra, i to są wszystkie wiadomości na czacie. No dobra, to słuchajcie, to 22 osoby. A to jest takie śmieszne, nie? Że u Krzyśka tam kiedyś pamiętam, jak rok temu, nie, może rok temu, z 5 lat, jak go słuchałem, właśnie to było tam, że o ludzie, tam 100 000 czy tam 10 000 i ten, nie? A tutaj ten, nie, 20 osób. No tak, ale ja się cieszę tak, że zawsze wśród tych 20 osób może jedna się znaleźć, która właśnie gdzieś może połączy właśnie te natchnienia jednak właśnie z Panem Bogiem, z Duchem Świętym, z Panem Jezusem i gdzieś jakieś takie światło się właśnie wydaje i gdzieś daną osobę właśnie bardziej do Pana Jezusa właśnie jakby skłoni, namówi, nie? Nie mówię to bez kozery, bo wiem, że już w przypadku kilku osób tak było, nie? Nawet jedna, dwie lub nawet i 3 osoby czy przestały słuchać Krzysztofa albo mocno ograniczyły słuchanie, ale to właśnie każdy po swojemu tam jakby decyduje, nie? Właśnie, słuchajcie, bo to jak ktoś dojdzie do końca tej audycji, bo teraz jest 19 osób, ale część z Was może słucha Krzysztofa, a część nie. Ja od roku czasu nie słucham, ale to mam takie pytanie, bo zrobię tę audycję właśnie z tą studentką oskurowaną z Krakowa i z Krzysztofem. To moje pytanie jest takie, czy przez ten rok czasu, bo ja wcześniej słuchałem wszystkie audycje Krzysztofa, wszystkie, nie? Dlatego właśnie jak komentowałem, to miałem wszystkie w pamięci, więc dobrze wiedziałem, co mówi, czego nie mówi, gdzie wiedziałem, że to tak nie jest, albo jest nieprawda, albo czułem w ogóle, że ten, tak, to co prezentowałem się sprawdzało. To słuchajcie, moje pytanie jest takie, jakby czy przez ten rok czasu, kiedy ja Krzysztofa nie słuchałem, to czy mówił coś właśnie o studentce, o skurowaniu, czy właśnie powiedział, że tam się pomylił, że jednak nie wyszło, że jednak, czy w jakikolwiek sposób jakby wypowiadał się na temat skóry, czy nie? Jeśli tak, jeśli ktoś pamięta kiedy, to niech powie, ale to pewnie jest niemożliwe, bo pewnie bardzo dużo audycji zrobił, to przez rok czasu jest ciężko do tego. Ale to tak z ciekawości, czy w ogóle przez ten rok czasu się wypowiadał, czy nie? Bo to na jesieni zeszłego roku wyszła ta skóra, że jednak nie do końca dobrze Krzysztofowi wyszło i jestem ciekaw, czy jakoś się zreflektował na ten temat jakby, czy nie, nie? Pan Speedy napisał, tak, że nic nie mówił, aha. No okej, no to jest nie dziwne, bo raczej się ciężko o tych czy porażkach, czy domniemanych porażkach, tak powiem już rezerwowo jakby, tak, że ten nie. Dobra. No to nic, dobra, to będzie trzeba za tą skórę się chwycić, ale najpierw musimy też może jutro, może gdzieś w ciągu dnia bym zrobił chociaż tego angielskiego meteoryta z tym. Dobra, to zobaczysz, nie będę, to już się zastanawiam spokojnie, nie będę wam czasu zabierał. Dzięki za uwagę. Druga w nocy, to ten. Tutaj, a ja mam intuicję do ludzi i panu Jackowskiemu po prostu nie wierzę. No, nie, no okej, no tak, no, jedni wierzą, inni nie wierzą, jakby tak i tam też czasem tam Krzysztof ma te wskazania, ale to troszkę na innej zasadzie działa, to już zostawmy, bo ten dobra, to słuchajcie, to kończymy. Dzięki za uwagę. I dzięki za uwagę, słuchajcie, i co? Z Panem Bogiem, dobrej nocy. Nie wiem, może te live'y będę kurczę robił, bo to tak mogło się. Plus jest taki, że wy jesteście na żywo i nie trzeba tego wszystkiego montować, tego dźwięku i tego wszystkiego. Chociaż audycje mają to do tego, że można sobie fajną muzyczkę wgrać, jakieś tam pokazać jakiś meteoryt lecący, nie? Ja lubię to taką starą szkołę YouTube'a właśnie więc może będziemy robić jedno i drugie i tyle. Dobra, dzięki za uwagę i z Panem Bogiem dobrej nocy. Polecam wam właśnie nawiązywanie właśnie relacji z Panem Bogiem. Takie mam zalecenie właśnie, gdy ktoś się właśnie jak to działa, jak to tego, to myślę właśnie, że odpowiedzią jest Pan Bóg i nawiązywanie z Nim po prostu osobistej relacji, nie? I to, ja nie chcę teraz
że to jest super mega głębokie tam jakby, ale de facto tak naprawdę ta istota rzeczy, która się kryje za tymi słowami, których teraz używam, jest bardzo głęboka, nie? Że tylko to nie ja jestem z tym związanym, tylko właśnie natchnienie Pana Boga jakby, nie? Że tego życzę każdemu, żeby Pan Bóg go dotknął i żebyście jakby nawiązali z nim właśnie tą osobistą, prywatną, nawet bym powiedział, że intymną relację, a jak intymną, to powiem wam, że to jest tak szokujące, że siła tego szoku jest po prostu aż rozsadza i to każdy z nas się o tym przekona w swoim czasie. Wiadomo, że bardzo możliwe, że większość z nas po odejściu z tego świata, ale dotknięcie Pana jest bezpośrednie, nawet i że można powiedzieć, że komórkowe czy ten, nie? Po prostu jakby to jest po prostu ostateczność. No. Ja nie wiem, już może tak już troszkę odlatuję w tych, ale jest tak i po prostu jeżeli się modlimy, sen może być też jedną z dróg, która a ponieważ mówię to dlatego, że jest późno, nie? I pewnie wielu z was pójdzie spać. Szwajcaria. Kurczę, Szwajcaria. Nie, dobra, z tą Szwajcarią, bo ta pani pewnie już poszła spać, absurdalnie to zabrzmi. To jest wręcz niemożliwe, więc ja któregoś dnia zadam sobie pytanie o tą Szwajcarię. Ja tam coś tak tłumaczyłem, że takie kowadło jakby było, tak, że od dołu coś, jakieś odcięcie czy coś, ale bo że pojawiło się słowo właśnie, tylko teraz kurczę, ja tego nie zapisałem, no. Znaczy, nie, ja tego nie zapisałem, jakby chodzi o to, że takie wrażenie jakby, że to bo nie chcę tego słowa, żebyście go źle nie zrozumieli, ale jakby, że z zalaniem powiedzmy, nie? Że zalana, tylko to chyba nie chodziło, że woda zalana, nie? Tylko dobra, nie będę wam marnował czasu, przepraszam, bo kurczę myślałem, że mi się przypomni, ale nie? Bo ta pani pisała z tej Szwajcarii i miałem się odnieść, a teraz mi to wyleciało z głowy. Dobra, zostawmy to, idźmy spać, polecam właśnie pomodlić się do Pana Boga i poprosić po prostu o natchnienie, nie? Bardzo dobre są takie, jak ktoś właśnie ma wątpliwości, tak, to można właśnie, Panie Boże, jest późno, jestem zmęczony, idę spać, albo jestem zmęczona, idę spać, tak, bo to zależy, czy kobieta, czy mężczyzna, tak, nie do końca wierzę w Twoją obecność, tak, jeśli chcesz, to proszę Cię jakoś, jeśli chcesz, tak, to nie żądajcie, tak, jak Krzysztof uczy, tylko prośba, jeśli chcesz, to proszę Cię jakoś pokaż mi siebie, daj mi się odczuć jakby gdzieś, no coś takiego, no po prostu każdy musi jakby na swój sposób, no jeżeli na ulicy nawet spotykamy kogoś, nie, to każdy z nas na swój sposób jakby nawiązuje kontakt, nie, czy to wzrokowy, czy to werbalny, nie, nawiązuje z czasem relacje, nie, to samo tylko w jakiejś mega rzeczywistości, w sensie w jakimś innym wymiarze, ale takim namacalnym, tak tutaj może nawiązać właśnie relacje z Panem Bogiem. Ale dobra, bo to pewnie wielu o wiele lepiej te rzeczy wytłumaczy, więc ja już to zostawię. Dobranoc, żegnam się z wami. Miło, że byliście. Do usłyszenia jutro i dobrej nocy i czekamy, zobaczymy, czy coś się sprawdzi, czy coś się nie sprawdzi. I tyle. Błogosławionej nocy. Cześć, pa. Dobra, to wyłączmy. Postscriptum, jeszcze zobaczmy na tego. Sekundkę, jeszcze zobaczmy, bo miałem tego pokazać tylko te miniaturki, sekundka. I te pomyłki tej sztucznej inteligencji, że ona właśnie wszystko pomieszała, bo tego sensu nie oddałem, że jak ona zamieszała z tymi murzynami, za przeproszeniem, tak, z tymi czarnoskórymi, to ja się zacząłem zastanawiać, czy ona tutaj jakby, bo ona wytwarza te obrazy, generuje na podstawie informacji z sieci jakby, tak? Więc jakie ona ma informacje, że ona tak to wszystko pomieszała, czy tu jakby takie zawirowanie jakby nadciąga, nie? Że tu, nie wiem, tu przesmyk suwalski, tu jakiś obwód, zamiast tutaj, to tutaj, nie? Tu w ogóle zniknął ten obwód, nie? Tu jakoś przesunął się trochę na Białoruś ten obwód, tu przesmyk w ogóle troszkę zniknął. Jakieś takie śmieszne akcje jakby, nie? Że takie jakby dziwnie, kolejna miniaturka, czekajcie, to jest jakby kolejna,
Widzicie, o, Kaliningrad Oblast, widzicie to? Poczekajcie, może zbliżę. Kaliningrad Oblast i ona pokazuje, że to jest połowa Białorusi, nie? Tu jest przecież ten, nie? Tu z kolei na czerwono wzięła, nie? Tu jakaś wymiana dziwna. O, tutaj właśnie też, o, znaczek NATO. To chyba tu, gdzie jest Litwa. Nie, no jakieś takie dziwne te. O, tu przesmyk suwalski w ogóle nie wiem, czy to jest powiększenie, czy o co chodzi? Czy ona się w ogóle zawirowała, czy ona już wariuje, ta sztuczna inteligencja? Jeśli chodzi o ten obszar właśnie Poland, nie? No to takie ciekawe, nie? Śmiesznie to tam jakby ona te miniaturki wygenerowała w taki dziwny sposób jakby, nie? Tam jakieś działania, tam jakieś, no tu jakieś czarne działania. Może ona jakby tutaj sugeruje jakieś dywersje, czy, albo to może po prostu jest Zalew Szczeciński, dobra. No i no tak właśnie te takie śmieszne, no chciałem te miniaturki, ona jakoś tak zwariowała generując te miniaturki, a ja bardzo dobrze to opisałem, jakby ona powinna to bardzo dobrze zrobić, wcześniejsze bardzo dobrze zrobiła, tak, te z Xi Jinpingiem idealnie, to co przekazałem dokładnie, to zrobiła tak, chciałem tą miniaturkę, nie, a tu całkowity chaos, 3 miniaturki i 3 różne dziwne zawirowania, nie, i to tak jakby symbolizuje, że ona sama jest zawirowana, ta sztuczna inteligencja, jeśli właśnie chodzi o przesmyk suwalski, Białoruś, obrót królewiecki i resztę, nie? Że jest takie jakby pomieszanie, splątanie właśnie. No i tyle, i to wam właśnie chciałem pokazać, jakby nie, że się tak strasznie zamieszała. Dobra, to kończę, żegnamy się, dobrej nocy wam mówię, śpijcie spokojnie i do usłyszenia jutro, w piątek, 12 września, już jest 12 września, ale jak się obudzimy, to będzie już taki nowy 12 września. Dobra, to pa, cześć, z Bogiem.